Witajcie w moim kolejnym vlogu. My już czujemy się dużo lepiej, bo tak jak Wam mówiłam w poprzednim vlogu, złapało nas przeziębienie. Eryk chorował trochę dłużej niż ja, wiadomo, ale Dominik dalej jest chory, to znaczy wyzdrowiał i znowu go coś dopadło, jakieś choróbsko. Także dzisiaj ma dzień wolny, wziął sobie chorobowe i odpoczywa, a my spędzamy dzień razem z Eryczkiem, mama z synkiem. Dzisiaj jest dzień 6 rozszerzania diety, także dzisiaj serwujemy coś nowego, nowe warzywko, zaraz Wam pokażę. Dodatkowo później oczywiście, tak jak zawsze, dam mu mleko, zobaczymy ile zje, zobaczymy czy będzie zainteresowany nowym warzywkiem. Dzisiaj Eryk na drugie śniadanie będzie jadł szpinak, wcześniej go oczywiście przygotowałam, czyli umyłam, zblanszowałam, czy tam podgotowałam, jak wolicie, i rozdrobniłam. Zakładamy śliniaczek, tak? Pa. Jest! Śliniaczek. I teraz proszę bardzo, dzisiaj masz szpinak. Proszę. Zielony. Podoba Ci się kolor? Będziemy jeść? Chcesz jeść sam? Chcesz jeść sam, czy mama ma Ci dać? Mama je, czy Eryczek je? Eryczek je, proszę bardzo. Dobry! Dobry szpinak! Nie? Pycha! Niedobry? Jak widzicie, szpinak nie będzie jego ulubionym warzywem. Ja właśnie jadę na randkę ze samą sobą. Dominik zajmuje się Erykiem, kładzie go dzisiaj spać. Trochę czuję się winna, że wychodzę, bo zazwyczaj jest to mój rytuał, ale stwierdziłam, że skoro Dominik zaproponował, to wykorzystam to, przyda mi się trochę relaksu i jadę do kina. Ogólnie nie jestem fanką kina, nie przypadam za kinem, z tego względu, że ja w kinie śpię. I to jeszcze na reklamach przed rozpoczęciem filmu. Także nie chodzę do kina, to znaczy chodzę, ale bardzo, bardzo rzadko mi się to zdarza. Jeżeli pójdę 2-3 razy w roku, to jest maksimum. I tak jak powiedziałam, zazwyczaj śpię, znajomi zawsze się ze mnie śmieją, ale tak to już mam, jest wygodnie, jest ciemno, są fajne fotele. Oczywiście wiadomo, jest głośno, ale mi to nie przeszkadza, ja mogę spać nawet na imprezie. 2 dni temu miałam z Dominikiem obejrzeć jakiś film, ponieważ Eryk poszedł wcześniej spać o godzinie 19, więc mieliśmy sporo czasu dla siebie i stwierdziliśmy, czemu nie obejrzymy coś, zjemy jakieś chipsy, napijemy się czegoś i zrobimy sobie taką randkę we dwójkę. Ale mieliśmy problem, ponieważ nie wiedzieliśmy, co wybrać, jaki film, czy też serial. Stwierdziłam, że zobaczę, co jest w kinie i może to mnie natchnie, jakie filmy są i tak dalej. I otwierając stronę internetową kina, Showcase Cinemas, zobaczyłam, że jest film końcowy, tak jakby, nie wiem, odcinek, mogę powiedzieć, ale jest to film serialu, którego wcześniej oglądałam, który bardzo mi się spodobał. Jest to film typowo brytyjski i nie dość, że właśnie jest nagrywany w Wielkiej Brytanii, czyli są przepiękne sceny, ponieważ są tutaj w Wielkiej Brytanii bardzo ładne zamki, bardzo ładne wioski, więc bardzo, bardzo ładne sceny, tak jak już powiedziałam. I jest kostiumowy, początek lat 20., wszystko to, co lubię w filmach, czy też w serialach, to dodatkowo bardzo, bardzo ładnie mówią tam po angielsku, jest taki ładny British English, jak to się mówi. Także zafascynował mnie ten film, ma on 6 sezonów, dzisiaj obejrzałam ostatni odcinek ostatniego sezonu, żeby sobie przypomnieć, jak się zakończył, ponieważ dzisiaj będę oglądać ten właśnie film, ostatni, tak jakby, nie wiem, odcinek, bo wcześniej był ten film
w serialu, był to serial, a teraz jest film taki końcowy. Zobaczymy, to znaczy ja zobaczę, czy mi się spodoba, mam nadzieję, że nie zasnę przede wszystkim, więc jadę. Jeszcze po drodze muszę wstąpić do sklepu, bo muszę kupić Erykowi czapeczkę taką na jesień, bo mam jedną taką grubą, ale nie mam na teraz, jak jest taki zimny wiatr, a ostatnio tutaj w Anglii pogoda nie rozpieszcza. To znaczy dzisiaj było ładnie, ale ogólnie jest dosyć chłodno, więc chcę mu założyć czapkę, jak wychodzimy na spacer. Dodatkowo też był ostatnio chory, jak już wspominałam, więc nie chcę, żeby rozchorował się kolejny raz. Wiem, że od samego wiatru się nie rozchoruje, ale jednak wolę założyć mu tą czapkę, jeżeli wiatr jest dość ładny. Możecie mi powiedzieć, o co chodzi? Wszystkie czapki dla dzieci 6+ są zrobione z poliestru. W drugim sklepie niestety również nie udało mi się znaleźć czapki dla Eryka. Znalazłam czapkę z bawełny, więc sukces, ale była to czapka zimowa, a ja chciałabym bardziej taką jesienną, wiecie, na wiatr, tak jak powiedziałam, więc niestety zakupy nieudane. Byłam tylko w 2 sklepach z tego względu, że nie miałam zbyt wiele czasu. I tak weszłam do kina i zaczynał się już film. Film zaczynał się o godzinie 19 i myślałam, że reklamy potrwają pół godziny, ale potrwały trochę krócej. Byłam na miejscu o 19:20, więc udało mi się dotrzeć akurat na czas, żeby nikomu nie przeszkadzać, kiedy przechodzę pomiędzy fotelami, żeby dotrzeć do swojego miejsca. Do kina wziąłam sobie wodę z domu, żeby nie płacić miliony monet za wodę w kinie. Do kina kupiłam sobie wrapa z Wendy's. Otworzyli tutaj w Southampton taki amerykański fast food, podobno trochę lepszy niż KFC czy McDonald's. I w końcu udało mi się coś w nim kupić, bo zawsze są ogromne kolejki, a tym razem nie było zbyt wiele ludzi, więc kupiłam sobie wrapa. Nie mogę powiedzieć, że się nim najadłam, z tego względu, że był bardzo mały. Pokażę Wam zdjęcie w rogu. Zrobiłam zdjęcie. Jak już siedziałam w kinie, nie mogłam niestety nagrywać, więc dlatego tylko zdjęcia. Moje dłonie są bardzo małe, mam bardzo małe dłonie i ten wrap był wielkości mojej dłoni. Także nie najadłam się, ale pewnie zjem coś w domu albo już po prostu nie będę jeść. Kupiłam sobie też dużą latę w koście na mleku kokosowym i co najważniejsze, nie zasnęłam, także mamy sukces, nie zasnęłam w kinie. Film bardzo mi się podobał, fajne było zakończenie. Głównym tematem tego filmu, tego odcinka, bo tak jak powiedziałam Wam wcześniej, jest 6 sezonów tego serialu, bo wcześniej był to serial, a teraz zrobili taki film na zakończenie, podsumowanie tego wszystkiego. Trochę się pośmiałam, były bardzo ładne angielskie wioski i naprawdę jest warto zobaczenia, jeżeli ktoś oczywiście lubi tego typu filmy, ale polecam najpierw obejrzeć serial, żeby wiedzieć po prostu, o co chodzi. Głównym tematem tego filmu był rozwód Lady Mary. I w tych czasach rozwód dla kobiety to była jakaś tragedia. Dalej wydaje mi się, że kobiety mają trochę trudniej w życiu, bym powiedziała, niż mężczyźni. Oczywiście nie wszyscy muszą się ze mną zgadzać, ale ja pochodzę z bardzo małego miasteczka, z bardzo małej wioski w sumie
I dalej jest takie przekonanie, że jeżeli jest rozwód, to jest wina kobiety, niby dlaczego. Ale dobra, miesza z tym, nie będę wyrażać swojego zdania na ten temat odnośnie kobiet i mężczyzn w XXI wieku, bo zaraz posypią się jakieś negatywne komentarze. Pozostawię to dla siebie. Także film bardzo mi się podobał, był warty zobaczenia. Cieszę się, że zobaczyłam, że jest w kinie i cieszę się, że na niego poszłam. Wracam teraz do domu, wezmę szybki prysznic i idę spać. Mam nadzieję, że tej nocy się wyśpię. Poprzedniej nocy Eryk stwierdził, że około północy on będzie się bawił i nie będzie spał. I tak było prawie do 5 rano. Dzisiaj na drugie śniadanie mamy zmieloną wcześniej ciecierzycę. Zobaczymy, czy ciecierzyca będzie dobra. Halo? Będziesz jadł? Nie? Nie masz ochoty? Dobre. Ciecierzyca Erykowi nie smakuje, wszystko wypluwa, więc zrobię sobie z niej hummus. A jemu po prostu dam banana, nie mam nic innego przygotowanego, a mam banana z ostatniego karmienia, także dzisiaj będzie powtórka. Okazuje się, że Eryk nie ma dzisiaj ochoty na nic, nawet na banana, bo po prostu wszystko wypluwa i nic nie je. Ja właśnie wracam od fizjoterapeuty. Opowiadałam Wam, że mam problemy z nadgarstkami. Mam zespół de Quervina. Jest to zapalenie 2 ścięgien nadgarstka oraz pochewek tych ścięgien, które są odpowiedzialne za ruch kciukiem. I nieważne jak ciężkie coś jest, coś co podnoszę, ma znaczenie to, co robię, jaką czynność wykonuję kciukiem i palcem wskazującym, również nadgarstkiem, ale głównie jest to ruch kciukiem. Fizjoterapeuta powiedział mi, jak duże nieszczęście ktoś musi mieć, że podczas ciąży ma zespół cieśni nadgarstka, a później właśnie zespół de Quervina i to w przypadku obydwu nadgarstków. Także czuję się bardzo, nie wiem, szczęśliwa, nieszczęśliwa, że jestem takim, może nie wyjątkiem, ale pewnie bardzo mało ludzi jest, którzy akurat mają przypadłość w obu nadgarstkach. Wszystko zaczęło się jakoś w połowie grudnia, jakoś tak przed świętami Bożego Narodzenia. Zaczęłam odczuwać ból palców, głównie wskazującego i środkowego palca. Okazało się, że mam właśnie zespół cieśni nadgarstka. Później, jak urodziłam Eryka, czyli 17 marca, ból nadgarstków po kilku dniach po urodzeniu trochę się zmniejszał i po około 2 tygodniach, 3 tygodniach po porodzie nie było żadnego bólu. Nawet nie wiecie, jak bardzo byłam szczęśliwa. Ale później, po jakimś tygodniu, 2 tygodniach bez bólu, zaczął się ból kolejny, czyli zespół de Quervina. Próbowałam praktycznie wszystkiego. Medycyna chińska, akupunktura, fizjoterapia, sama ćwiczyłam, próbowałam nosić też taki wrist support, ale nic tak naprawdę nie pomaga. Ta opaska, która ma niby wspomagać nadgarstek przy wszystkich ruchach, tak naprawdę tylko powodowała, że bardziej wszystko mnie bolało, ponieważ tak naprawdę jeżeli dotyka coś mojego nadgarstka, już sprawia mi to ból. Kolejnym etapem walki z bólem jest zastrzyk ze sterydem, z kortyzolem. Lekarz powiedział, że będzie to dosyć trudne, jeśli chodzi o moje nadgarstki, ponieważ ból jest w takim dość nietypowym miejscu i dodatkowo ja mam bardzo małe dłonie, bardzo małe nadgarstki, więc
trudno będzie się wbić, powiedział. Jeżeli karmiłabym piersią, ten zastrzyk byłby niemożliwy, ale że już tego nie robię, to możemy spróbować. Nie obiecuję, że mój stan się poprawi, bo to wszystko zależy od tego, czy tak naprawdę będzie mógł się wbić w odpowiednie miejsce. Mam nadzieję, że mu się uda, bo mam już dość życia w bólu, naprawdę. Będę Wam zdawać relacje na bieżąco. Dzisiaj szef kuchni serwuje kalafior gotowany na parze. Smacznego! Dzisiaj jest kolejny dzień rozszerzania diety mojego syna. Serwuję mu jajko, oczywiście ugotowane na parze. Wczoraj zaczęliśmy też uczyć się pić z kubeczka. Kupiłam mu taki kubeczek. Kupiłam go na Amazonie i uczymy się pić z kubeczka, tak? Pokażemy, jak pijesz ładnie. Aha. Ej! Pichotka! Chyba za dużo poleciało, co? Jeszcze raz?